Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj przyjrzę się zestawowi z 2019 roku 42100 koparka Liebherr. Niestety nie mam pudełka, więc wrzucę tutaj jakąś grafikę. Zestaw składa się z 4108 elementów. Jego cena katalogowa w momencie jak był jeszcze w oficjalnej sprzedaży to było 2000 zł. Obecnie jak patrzyłem na oferty na Elixie, to ceny zaczynają się oczywiście używanych zestawów od 1300 zł. Warto zauważyć, że ten zestaw z 2019 roku został oznaczony jako 12. Wtedy jeszcze Lego nie robiło z ludzi idiotów i nie oznaczało zestawów 18 po to, żeby sprzedać go drożej. Koparka jest z opcją Control Plus. Mamy aż 7 silników, 4 L-ki, 3 XL-ki oraz 2 huby. Jest też sporo siłowników, 6 dużych, 2 małe. Mimo że w 2019 roku to był największy, można powiedzieć flagowy zestaw serii Technic, to nie mamy tutaj nadruków. Tak wyglądały blankiety naklejek. Jest ogromna łyżka, która pojawiła się tylko i wyłącznie w tym zestawie. Ma 19 na 12 na 12. Są dwa grube tomy instrukcji. Zestaw jest na licencji, ale nie widzę żadnego wprowadzenia. Kroków budowania jest 1000. A, na samym końcu jest zdjęcie prawdziwej koparki i tej z klocków. Tutaj mamy kilka zestawów z tamtego okresu. 0,98 i 0,99 są już na moim kanale i na końcu wykaz wszystkich elementów. No jak na ponad 4000 części, to jak widzicie wykaz jest dosyć skromny. I budowę zaczynamy od napędu pierwszej gąsienicy. Jak widzicie tutaj mamy silnik XL. Tutaj jest wyjście z silnika do koła zębatego 12. Mamy pierwszą redukcję, tutaj mamy koło zębate 20, tutaj mamy powtórzenie i tutaj trzecia redukcja, ponownie koło 12 i 20. Następnie idziemy tutaj przez sprzęgło do czarnego koła 12. Tutaj mamy kolejną redukcję do koła 36. No i tutaj mamy jasno szare koło 28. Ponownie redukcja. Tutaj mamy koło 36 i tutaj już mamy koło zębate, które będzie napędzało gąsienicę. I podpiąłem silnik i zobaczymy jak ten napęd funkcjonuje. Następnie budujemy napęd do obrotnicy. Tutaj mamy silnik L-kę. Tutaj mamy wyjście na czarnym kole zębatym 12, zmiana kierunku do drugiego takiego samego koła zębatego. Następnie mamy redukcję, przejście na dół, tutaj przez szare koła zębate. Następnie idziemy do góry, tutaj mamy kolejną redukcję, sprzęgło, kolejna redukcja, wyjście do góry i podpięcie do obrotnicy. Dobra, włączę silnik, zobaczymy jak to działa, tylko usztywnię te aksle, żeby nam te koła się nie rozchodziły. Następnie łączymy oba segmenty. I zabieramy się do budowy drugiej gąsienicy. I po pierwszym etapie mamy gotowe całe podwozie. No i zgodnie z instrukcją teraz powinniśmy sprawdzić, czy wszystko działa tutaj poprawnie. Więc odpalamy aplikację Control Plus. Wybieramy koparkę. Włączamy huba. Dobra, hub jest połączony.
No i gąsienice powinny w tej chwili chodzić, ale nic takiego tu się nie dzieje. Jak podłączam do aplikacji Power8Up, no to silniki funkcjonują, hub chodzi, czyli coś jest nie tak z aplikacją Control Plus w takim razie. No i po zaktualizowaniu aplikacji nadal ta funkcja nie działa. Podpiąłem drugiego huba i jest dokładnie ta sama sytuacja. Silniki nie były źle podłączone, bo jak teraz podmieniłem, to automatycznie hub to wykrył i pokazuje błąd i informację, żeby podmienić te kable. Po podmianie mamy informację, że wszystkie silniki są prawidłowo podpięte. Tylko że model nie wykonuje tego ruchu, który powinien. Nie wiem dlaczego test tutaj nie działał, ale jak już odpaliłem pełną aplikację, czyli tu musiałem sobie popodłączać te wszystkie silniki do drugiego huba, no to już wszystko działa poprawnie, czyli gąsienice działają. I sprawdźmy jeszcze obrót. Dobra, wszystko działa, to możemy iść dalej. Chociaż cały czas mnie zastanawia, dlaczego nie można było przetestować tych ruchów. Jestem w pierwszej połowie drugiego etapu. Jak widzicie, mamy już siłowniki, które będą odpowiadały za podnoszenie i opuszczanie ramienia. Za tę funkcję odpowiada silnik XL. Moc wychodzi do czarnego koła zębatego, następnie jest ona przekazywana na obie strony do piaskowych kół zębatych. Tutaj mamy dalej przejście do szarych kół zębatych i następnie przejście do siłowników. Cała platforma obrotowa jak na razie wygląda na stabilną. Nie ma jakichś większych odchyleń, tak jak to się często zdarza w konstrukcjach koparek z klocków. Po każdej stronie mamy koła, które nam jeżdżą po pierścieniu, no i oczywiście stabilizują tą górną część. I skończyłem drugi etap budowy. Poza wyprowadzeniem mocy z silnika do siłowników nie mamy tutaj żadnego mięsa technikowego. Budujemy głównie zabudowę. Jest trochę nudno, banalnie. Nie ma tutaj żadnych jakichś ciekawych technik budowy. Jest belka, ramka, panel. Nic ciekawego tak naprawdę. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie bardziej gęsto. Budujemy też atrapę silnika. No i tutaj jestem mocno zawiedziony. Nie ma żadnych ruchomych elementów podpiętych do napędu. W trzecim etapie, z tego co widzę, będzie już budowa całego ramienia, więc mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej. Jestem w trakcie budowy ramienia. Zanim go zabuduję, to pokażę Wam te wszystkie mechanizmy. Ten silnik L odpowiada za otwieranie i zamykanie łyżki. Moc silnika idzie tutaj przez kardan, następnie przez miejsce zgięcia całego ramienia. Idziemy dalej do przodu. Tutaj mamy rozejście na dwa małe siłowniki. I tak działa ta funkcja. Tutaj oczywiście do tych elek później w kolejnych etapach będzie podpięta ta łyżka. Kolejny silnik L będzie odpowiedzialny za przechylanie
łyżki. Jak widzicie, mamy tutaj wyjście z silnika do czarnego koła zębatego, następnie mamy zejście z prędkości przy połączeniu z kołem zębatym piaskowym i następnie przejście do szarego koła zębatego. To szare koło zębate będzie podpięte z tym środkowym czerwonym i następnie moc będzie wyprowadzona na obie strony do siłowników. Także teraz sobie wpinamy ten moduł. Te siłowniki będą w późniejszych etapach podpięte tutaj do łyżki, do tych szarych pinów. I tak funkcjonuje ten mechanizm. Trzeci silnik L odpowiada za zginanie ramienia. Tutaj za chwilę będą podpięte siłowniki. Moc idzie w pierwszej kolejności do tego czarnego koła zębatego i ponownie tak samo jak w przypadku poprzedniej funkcji mamy tutaj zejście z prędkości. Następnie wracamy do szarego koła zębatego, który napędza nam po obu stronach czerwone koła zębate. I mamy wyjście do góry do dwóch szarych kół zębatych i tutaj będą podpięte kardany, które będą nam wyprowadzały moc do siłowników. I mam już zbudowany ten segment z siłownikami. I możemy zobaczyć, jak działa ten mechanizm w ruchu. Niestety podczas budowy popełniłem błąd i ten moduł zamocowałem do góry nogami, przez co mocowania do tych siłowników mam tam w środku, więc muszę teraz to przełożyć. Na szczęście udało mi się przełożyć te elki bez większego rozbierania. I teraz możemy już podpiąć te siłowniki do tych szarych pinów, a te do tych piaskowych. I tak wygląda już całe ramię z prawidłowo podpiętymi siłownikami. I czwarty etap kończymy podpięciem ramienia. No i przede mną jeszcze ostatni etap, w którym zabuduję już w całości koparkę i podepnę łyżkę. Także wrócę do Was już po całkowitym zbudowaniu modelu.
i koparka jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowy, to był bardzo średni. Mówiąc szczerze, spodziewałem się, że będzie dużo gęściej. Były nawet momenty, kiedy już się nudziłem i chciałem jak najszybciej skończyć ten zestaw. Szczególnie podczas składania zabudowy. Nie ma w tym zestawie jakichś zaskakujących, jakichś bardzo ciekawych technik budowania. Na pewno wrażenie robi wielkość tej koparki, ale ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy jest sens robić takie duże zestawy, które w środku de facto są puste. Myślę, że na pewno można by było taki zestaw zaprojektować o 30-40% mniejszy, z dużo gęstszym procesem budowy, no i przede wszystkim tańszy. Ze względu na to, że jest to flagowy zestaw z tamtych lat serii Technic, to na pewno brakuje mi tutaj nadruków. Wygląd mi się podoba, jest nieźle odwzorowany, ale przejdźmy do najważniejszej kwestii tego zestawu, czyli funkcji. Zacznijmy od tych ręcznych. Tutaj mamy schodki, drabinkę do kabiny, którą możemy opuścić ręcznie. Tutaj mamy bloker. Z drugiej strony mamy drzwiczki i możemy sobie podejrzeć silnik. Niestety, tak jak już mówiłem podczas budowania, bez jakichkolwiek elementów ruchomych. Teraz zobaczmy, jak działają funkcje zarządzane przez aplikację. Po odpaleniu aplikacji musimy włączyć oba huby. Pierwszy mamy tutaj, tu nie ma problemu z dostępem. Żeby dostać się do drugiego, to musimy otworzyć klapkę. Odpalamy aplikację Ctrl+. I włączamy huby. Tymi dwoma suwakami uruchamiamy gąsienicę. Oczywiście wolałbym, żeby sterowanie było poprzez pilota, bo tutaj co chwilę mi spada palec z tych suwaków. Prędkość jak na takiego kolosa myślę, że jest ok. Tutaj się nie spodziewałem oczywiście większej. Lewym joystickiem, przesuwając w prawo bądź w lewo, obracamy koparkę. Oczywiście możemy ją obrócić o 360 stopni. Tym samym joystickiem poruszając do góry, do dołu, sterujemy zgięciem ramienia. Zresztą tutaj nam się pokazuje informacja, którym elementem obecnie sterujemy. Tutaj poruszając do góry, podnosimy i opuszczamy ramię. A prawo, lewo zmieniamy pozycję łyżki. Z kolei tymi dwoma przyciskami, przytrzymując je, albo otwieramy łyżkę, albo ją zamykamy. Funkcje moim zdaniem działają w miarę w dobrej prędkości. Nie jest tak wolno jak w ostatniej koparce Volvo. Chociaż oczywiście, żeby na przykład zabawa była płynniejsza, to te ruchy mogły być szybsze. Mówię o ruchach ramienia, bo jeśli chodzi o obrót, to myślę, że tutaj prędkość jest wystarczająca. Dodatkowo w zestawie mamy jeszcze mnóstwo klockowych kamieni, które możemy wykorzystać sobie do zabawy. Jeśli chodzi o wzniesienia, to jest w stanie podjechać pod nachylenie około 30 stopni. Przy wyższych, przy większych, no już leci do tyłu. W kabinie mamy fotel z drążkami i dwa elementy z naklejkami. No i cóż, podsumowując, jak dla mnie jest to zestaw poprawny, duży,
ale bez fajerwerków. Raczej niczym nas nie zaskoczy. Może ja już jestem zepsuty przez te wszystkie zestawy, które ostatnio szczególnie składałem, te większe odkady, i coraz trudniej mnie zaskoczyć. Mówiąc szczerze, spodziewałem się więcej od tego zestawu. To jest kolejny wielki zestaw, który ma mniej mięsa technikowego niż wiele mniejszych setów, ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem jest to dużo lepsza koparka od tej ostatniej, którą dostaliśmy od Volvo, mimo że tam była skrzynia, więc wydaje mi się, że nawet trochę więcej tego mięsa technikowego, ale funkcjonalność tej koparki Volvo była beznadziejna. No i też ten Liber jest ciekawszy od tego żółtego, czyli żurawia, gdzie tam mięsa technikowego to praktycznie nie było w ogóle. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, opinie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.